Gołąb ma 20 lat. W tym roku wydał nam 7 potomstwa jeszcze, a później jeszcze dał takie 2 późniejsze gołębie. Teraz dużo klientów dzwoni, że boryka się z paramiksowirozą. No oczywiście najlepszym działaniem na paramiksowirozę jest co? No jest witamina C, jest odpowiedzialna za produkcję białek odpornościowych, ale tak samo ważna jest witamina D. Ta witamina D aktywuje komórki odpornościowe, czyli... Witam serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów. Jesteśmy dzisiaj w gołębniku. Omówimy temat paramoksowirozy. Teraz pokażemy najpierw naszego protoplastę. Praktycznie 70%, 80% prawie procent gołębi jest po nim na gołębniku, już rozkrzyżowanych. To jest gołąb 8735. O, proszę zobaczyć, jakie ma jeszcze witalne oko. Nasz dziadziuś. Gołąb ma 20 lat. W tym roku wydał nam 7 potomstwa jeszcze, a później jeszcze dał takie 2 późniejsze gołębie. 8735 to jest 2005 rok. Zresztą on sam super też latał. Tu jest jego syn, a zarazem pełen brat naszej olimpijki. Gołąb idzie w tym roku, jest przeznaczony już do rozpłodu, już nie będzie leciał, w zeszłym roku już nie latał. Tu jest jeden syn starego, niebieski, a drugi syn naszej olimpijki, ma bialutkie piórko z tyłu w ogonku, jak matka. Tak jak wcześniej wspominałem, są na słomce. O, tak to u nas wygląda. Ale poczekamy chwilę na moją małżonkę, przyjdzie i będziemy poruszać temat paramykso. No i właśnie przyszła moja małżonka, przekazaliśmy jej teraz telefon i tak jak mówiłem, że poczekamy na nią, w końcu doszła do nas no i powiemy o paramykso. No, paramyksowiroza, no to wszyscy już wiedzą, że to choroba wywołana przez wirusy. Wszyscy też to wiedzą, że na wirusy nie ma żadnego lekarstwa. Teraz dużo klientów dzwoni, że boryka się z paramiksowirozą. No oczywiście najlepszym działaniem na paramiksowirozę jest co? No jest szczepienie gołąbków. Gołąbki zostaną zaszczepione, no to unikniemy, że tak powiem, zakażenia tą chorobą. Teraz jest taki czas podatny, bo jak wszyscy wiecie, to wirusy uwielbiają chłód w przeciwieństwie do bakterii. Bakterie lepiej się namnażają, że tak powiem, w środowisku cieplejszym. Lubią wakacje ciepłe najwidoczniej, a wirusy lubią chłód i dlatego też trzeba zawsze przed jesienią już zrobić szczepienie gołąbków przeciw paramyksowirozie i pamiętać, że to szczepienie jest obowiązkowe. Te gołąbki, które potem pójdą do kosza, żeby nie roznosiła się, bo postać choroby jest zwykle ostra, daje dużą śmiertelność w stadzie. I żeby teraz tego uniknąć, to co można zrobić, jeśli nie ma lekarstwa? Można przy pierwszych objawach, jeśli mamy stwierdzoną, że to jest paramykso, możemy zrobić taki myk, żeby zaszczepić gołębie. Wtedy w tym momencie robimy szczepienie. Gołębie, które nie mają objawów, dostaną po zapodaniu szczepionki. Tak powiem, wtedy ten wirus ze szczepionki wchodzi w ich komórki, z automatu gołębie tworzą, że tak powiem, blokuje się jakby tam przedział w komórce, nowy wirus, ten, który mamy w gołębniku, wtedy nie wtargnie, czyli tak zwaną blokujemy tą szczepionką, ewentualnie to, żeby ta choroba się nie pojawiła, ten wirus, żeby się nie rozprzestrzenił, który mamy na gołębniku, tak? Bo jakby powiedzieć, będą te gołębie zadomowione przez szczep ze szczepionki. Ale co możemy w ogóle poza tym zrobić więcej, żeby to ograniczyć? Musimy mieć uwagę na to, że witamina C, oczywiście to już też wszyscy wiedzą, nie będę powtarzać się
100 razy witamina C jest odpowiedzialna za produkcję białek odpornościowych, ale tak samo ważna jest witamina D. Ta witamina D aktywuje komórki odpornościowe, czyli mobilizuje organizm gołębia do tego, żeby zwalczał jakieś tam choroby, a w tym przypadku paramyxo. I teraz tak, ważne jest to jeszcze, żeby była dobra ilość cynku w każdym z naszym organizmie gołębiowym, bo on jest niezbędny do rozwoju limfocytów T, które są odpowiedzialne za odporność komórkową, i limfocytów B, produkujących przeciwka ciała i tworzących potem tak zwaną pamięć komórkową. I te wszystkie, że tak powiem, mikroelementy, cynk możemy dostarczyć gołąbkom teraz w takim okresie właśnie, gdyby były chore. Możemy podawać im migdały, możemy podawać kaszę gryczaną, ale przede wszystkim w żołądku jaj jest dużo cynku, więc w ten sposób możemy sobie, tak powiem, wymodelować tą dietę pod tą chorobę, która akurat nas zastanie w tym gołębniku. W ten sposób możemy zadziałać, ale oczywiście też profilaktycznie możemy używać tych produktów. Dalej możemy jeszcze zaznaczyć obecność kwercytyny. Ona ma takie działanie silne przeciwwirusowe i ją mamy w miodzie, w propolisie, w oregano, w kolendrze, więc w ten sposób możemy wzmocnić tą dietę, czyli teraz tak, dodamy żółtko jaj na przykład, kiedy teraz chorują, ta dieta może być bardzo odżywcza, jest odżywcze, miód jest odżywczy, możemy dodać to oregano, tą kaszę gryczaną, o której mówiłam. O! Piękne, tylko nie pod tym kątem. Ok. No dobrze, i co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że wirusy nie lubią odczynu zasadowego. A odczyn zasadowy u gołębi na co dzień nie występuje, więc to też byśmy musieli wyregulować, że tak powiem, dietą. Odczyn zasadowy będziemy mieli dzięki burakowi, dzięki marchwi, dzięki kaszy jaglanej, migdały jeszcze do tego są, że tak powiem, będą odżywcze, ponieważ w migdałkach jest dużo tłuszczu, więc będą miały siłę, a biorąc pod uwagę objawy, jakie powoduje paramyxo, silna biegunka, potem mogą być objawy ze strony układu nerwowego, czyli mogą kręcić, czyli mogą mieć problemy z pobieraniem pokarmu, a taki migdał na przykład jest bardzo... Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji Pigeon Map, dzięki której można analizować pogodę na nadchodzące loty. Mapa wyposażona w 3 warstwy pogodowe, co jeszcze bardziej ułatwi przygotowanie do lotu. Dodatkowo funkcje takie jak dodawanie gołębi, parowanie, klucie, tworzenie spisów, tworzenie rodowodów i wiele innych. Aplikacja jest darmowa i można ją ściągnąć ze sklepu Google Play lub wejść przez przeglądarkę na pigeonmap.pl. Pigeon Map dostępny jest na telefonie i komputerze. Dobry lot gwarantuje Pigeon Map. Tak jak mówiłam, migdały są bardzo odżywcze. W tym momencie, kiedy będą miały problem z pobieraniem pokarmu, to jak chrupną kawałek migdała, to taki migdał ma dużo tłuszczu, więc je odżywi. Dodatkowo oczywiście jeszcze witaminy z grupy B-kompleks. One, że tak powiem, obłaskawią te właśnie takie objawy neurologiczne, czyli powstrzymają ten kręciek, będą miały gołąbki swobodniej i mogły sobie wtedy zjeść, bo nie będzie nimi tak kręciło i będą mogły się najeść spokojnie, nie będą miały tych neurologicznych objawów. I jeszcze oczywiście możemy zastosować sodę oczyszczoną, ona też ma takie właściwości, że tak powiem, zasadotwórcze, więc no tak. Do tego też wapń na przykład. Wapń tak samo robi
odczyn zasadowy. To wszystko jest wtedy z korzyścią dla ptaków w danej chwili, ze względu na to, że wirus nie lubi takiego odczynu i on się wtedy nie aktywuje, robi się leniwy, nie atakuje i tak dalej, bo pamiętajmy, że on tylko i wyłącznie żyje w komórkach, że tak powiem, gospodarza, czyli gołębia. Poza tym ten organizm nie jest w stanie przetrwać, więc jeśli nie będzie miał do tego warunków, czyli będzie odczyn zasadowy, będzie ciepło, dlatego też gołąb wytwarza podwyższoną temperaturę, no jak przy każdym jakimś stanie chorobowym. Więc to wszystko, że tak powiem, działa na korzyść gołębi, żeby mogły, że tak powiem, zwalczyć tą chorobę. I tak to pokrótce można powiedzieć, no trzeba stosować przede wszystkim profilaktykę, szczepienie, izolację świeżo nabranych czy tam dostępnych gołębi do gołębnika, patrzeć na gołębie, które ewentualnie dochodzą do gołębnika, wlatują, na dzikie ptaki, które też się mogą dostać do naszego gołębnika i przenieść po prostu tego wirusa. No i tak by było pokrótce, więc No i witamina B. no witaminę D mówiłam już. B. Witaminę B też już Też, mówiłam. Tak. Jak mnie słucha mój mąż, widzicie. Witamina B. Czyli jak zawsze mnie słucha. A jak nie mówiłam, to mea culpa. Tak, to jeszcze raz powiem, witamina B kompleks niweluje objawy, że tak powiem, neurologiczne, czyli będą mniej kręcić, będą mogły dostać się do korytka, chapnąć tego migdałka ewentualnego. No po prostu tą chorobę trzeba przeżyć. Niestety śmiertelność jest duża, Bardzo duża. no ale nic z tym nie zrobimy. Więc to tak by było na tyle. Także dobry lot. Dobry lot.